Cześć, witajcie ponownie z Gdyni. Zupełnie nieoczekiwany i spontaniczny odcinek dzisiaj, bo tak naprawdę miałem być na plaży po konferencji, ale pogoda nie sprzyja, więc wybrałem się na eksplorację i pogooglowałem sobie, co tutaj jest ciekawego blisko mnie, w zasięgu takim uberowo walking distance, można powiedzieć. I jesteśmy Gdynia Kolibki, to się nazywa tutaj ta dzielnica, część Gdyni. Wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć polskie dzieła Navarony, czyli baterii artylerii stałej, wbudowanej po wojnie. Wrzucę linka, fajna eksploracja. A dzisiaj troszeczkę cofamy się w czasie i przenosimy się do okresu II wojny światowej. I całkiem niedaleko Bas, Gdynia Rydłowo, znajdują się kolibki. Po niemiecku Koliebken, czy Kolibkien. I co tutaj jest? Tutaj znajdowała się bateria przeciwlotnicza, nazwana właśnie Kolibki czy Koliebken. Obok mnie jest zachowane stanowisko dowodzenia i stanowisko dalmierza. Jest ono praktycznie nietknięte żadnymi zniszczeniami wojennymi, jedynie ząb czasu i jakieś dewastacje. Natomiast to stanowisko baterii przeciwlotniczej Kolibki było największym tutaj w Gdyni. O co chodzi, jeśli chodzi o, powiedzmy, taki rys historyczny? Niemcy, jak zajęli wybrzeże po wrześniu 1939 roku, to przygotowywali się do inwazji na ZSRR i tutaj właśnie Kriegsmarine miała swój port. Przejęli po prostu port marynarki wojennej w Gdyni i tam stacjonowała Kriegsmarine. Chcieli zabezpieczyć i z jednej strony port w Gdyni, jak i port w Gdańsku, więc wybudowali kilka stanowisk przeciwlotniczych. Jesteśmy obecnie na wzgórzu, o kurde, można się zabić, co nie było zrobione bez przyczyny, bo te działa tutaj przeciwlotnicze mogły strzelać także do statków. Po prostu trzeba było je obniżyć, a tutaj był świetny zasięg. Zaraz sobie zobaczymy więcej. Tutaj znajduje się tablica informacyjna właśnie. Jest wizualizacja, jak to wyglądało. I co najważniejsze, że zbudowane tutaj podali 1943, ale ja spotkałem się też z informacją, że w 1940 roku wybudowali, a w 1943 po prostu on został przezbrojony. I początkowo tutaj uzbrojenie to były działa flak, te legendarne niemieckie flaki 88 mm, a później rozbudowano to, przezbrojono te 4 stanowiska, zamieniono na armaty 105 mm SKC-32, a w 1943 czy 1944 też taką datę spotkałem, dobudowano 2 jeszcze stanowiska dla flaków 128 mm o takich podwójnych armatach. To pewno jak oglądaliście Szeregowca Ryana, to były tam m.in. zdobywali te flaki, te 88. No i tutaj widzimy dalmierz. Co to był dalmierz? No taka luneta, która po prostu określała odległość, pozycję samolotów poprzez właśnie 2 jakby kąty widzenia. Czytałem, jak to działa, nie wytłumaczę tego. Chodziło to po prostu, że te kąty się jakoś przycinały i odległość gdzieś tam była odwrotna do odległości czy wysokości samolotu. Tutaj też stanowisko obserwatora takiego z lornetką, pokój łączności, stanowisko właśnie tego dalmierza, czy przeliczania, właśnie cały zespół tutaj, no można powiedzieć, informatyków siedział i obliczał, oraz tutaj niewidoczne dalej stanowisko dowodzenia. Więc tak jak mówię, 1940 wybudowany, 1943 przezbrojenie, i tak naprawdę on pełnił kluczową rolę, bo zabezpieczał właśnie z jednej strony wejście do portu w Gdyni, a od południa Gdańsk, właśnie jeśli chodzi o naloty. Co ciekawe, tutaj jeszcze taka mapka. My jesteśmy tutaj, to jest właśnie ten punkt dowodzenia, a tutaj widać, gdzie były rozmieszczone te flaki. Tutaj schrony amunicyjne, a tutaj ciekawe, to się też zachowało, tylko tam teraz ktoś mieszka, może tam spróbujemy podejść, to jest koszary, po prostu baraki. Także no, postaram się poszukać, bo te podstawy dział zostały zachowane. Oczywiście dział już nie ma, zostały wykręcone, natomiast no, są fundamenty po tym. Także wchodzimy, zaczynamy eksplorację.
Akurat padało, więc teren jest śliski. Mówię, nieduży ten schron jest. Tutaj teraz jesteśmy w stanowisku dowodzenia. Tutaj było wejście do Dalmierza, a tutaj stanowisko przelicznika Dalmierza, czyli ci informatycy, o których mówiłem, dzisiaj byśmy ich tak nazwali, którzy po prostu przeliczali. A co ciekawe, tutaj jest taki otwór do tego stanowiska łączności chyba, tak, gdzie po prostu siedział telefonista. Po co to okienko było tutaj? Po to, żeby właśnie przyjmował meldunki, przekazywał je albo odbierał stąd z stanowiska Dalmierza i przekazywał je do załogi działu, prawda? Jak mają kierować ogniem. Także mówię, nieduże, ale świetnie zachowane i układ jest taki typowy dla tych niemieckich zabudowań. To jest taki właśnie jakby ośmiokąt tutaj. I mówię, no tutaj był cały ten Dalmierz, ten przyrząd optyczny, a tutaj mamy stanowisko obserwatora z lornetką, który mógł dodatkowo jeszcze korygować, czy dodatkowe meldunki dostarczać. I drugie takie bliźniacze. No i to stanowisko tego człowieka od łączności, prawda? Nie będę tu wchodził, bo tutaj jest woda po kostki, no ale widać, że mam taką małą kanciapę i tak jak mówię, to okno do przekazywania meldunków, przyjmowania wiadomości w jedną czy drugą stronę. O kurde, żaba, patrzcie. No, zaadoptowane przez nowych mieszkańców. Nie wiem, co to jest. To są jakieś późniejsze chyba, żeby się po tym wspinać. Zaraz sobie zobaczymy. Co ciekawe, że to jest schron, który był schronem biernym, czyli on nie był przystosowany do obrony bliskiej, tylko miał chronić załogę przed właśnie jakimś ostrzałem, bombardowaniem, atakiem z góry. To było raczej na zapleczu, więc tutaj nie spodziewano się jakiejś inwazji czy podejścia piechoty, chociaż być może było to jakoś zabezpieczane, nie spotkałem takiej informacji. Dobra, chodźmy sobie tutaj. No i to jesteśmy u podstawy. Ja myślę, że to po prostu był tutaj poziom gruntu, czy jakaś nisza, a tutaj po prostu się wszystko osunęło. Natomiast no widać stąd, że jest to na wzgórku, więc tak jak mówiłem, nie tyle strzelanie do samolotów, co też strzelanie do statków w Zatoce Gdańskiej. No dobra, ja nie byłbym sobą, jakbym nie spróbował wejścia od strony najgorszej, czyli po tych drabinkach. Ale muszę przypiąć kamerę, bo potrzebuję 2 rąk, także poczekajcie.
Te drabinki to chyba później dobudowane właśnie dla jakichś amatorów tutaj spinaczki, ale robią robotę. No, jest trochę, koordynacja jest problematyczna. Odstawię kamerę. Sorry za jakość. Po prostu tak jak mówię, no, środka akcji. Udało się, jesteśmy znowu na stanowisku dalmierza. Ale tak jak mówię, tu już więcej nie zobaczymy, to tylko taka ciekawostka, najlepiej zachowany obiekt. Wbijam dalej, bo chcę znaleźć podstawy tych dział legendarnych flaków 88 mm. Także zaraz się łączymy. Ciężko znaleźć te podstawy dział. Przewierdzierałem się przez las i błoto, ale się udało. Jest pierwsza. Podstawa betonowa legendarnego działa flak. Może się uda tam wejść jakoś. No widzimy, jakie to było ogromne i właśnie taki szczegół, one były tutaj przyśrubowane, powinny być 4 śruby, a nawet więcej, raz, 2, 3 tutaj cała ta podstawa, może ktoś się tym zajął. Także sukces. Pierwsze działo znalezione. Staram się jeszcze znaleźć kilka. No nie będę wszystkich szukał, bo bym tutaj w tym lesie siedział nie wiadomo ile. Bardziej chciałem zobaczyć tak legendarne podstawy, znaczy podstawy legendarnych dział flag. Idziemy dalej. Jest kolejna podstawa działa. Ciężko je znaleźć w lesie, naprawdę. Zaczyna się ściemniać. Trochę zeszło mi więcej niż chciałem. No i tak trochę zgaduję, patrząc na tą mapkę z Google Mapsa i tą mapkę z tymi zdjęciami. Znaczy z tej tablicy. Staram się odgadnąć, patrząc też po ukształtowaniu terenu, ale naprawdę robi się ciemno, więc więcej chyba nie będę szukał. A ta jest lepiej widoczna, widać to śrubowanie. Wszystkie śruby zachowane. I to działko się obracało. I tak jak mówię, tego powinno być chyba 8. No ale no nie będę wszystkich szukał, bo jest coraz ciemniej i to już byłoby szukanie po omacku. Trochę zeszło dłużej. Ale może uda się jeszcze te bunkry tych koszar zobaczyć na sam koniec eksploracji. Też nie wiem, na ile będzie to widać w kamerze, bo jest ciemno. Mam trochę światła, ale to może nie wystarczyć. Natomiast idę tym lasem, to w ogóle jest zrobiony jakiś taki park linowy, jakiś teren przeszkód, jakieś, nie wiem, do czołgania się, wspinania rzeczy dla dzieciaków. Ale teren też ma takie jakby leje po bombach, a więc albo są to jakieś okopy ziemne, ale są dość nieregularne i przypadkowe,
Więc wygląda na to, że być może ten teren był właśnie bombardowany czy ostrzeliwany. Być może w 1944, 1945, jak tutaj Rosjanie podchodzili. Patrzcie sami. Jeden taki lej. I tutaj drugi, więc albo mówię jakieś ziemianki, jakieś stanowiska ogniowe robione pospiesznie w 1944, jak się zbliżali Rosjanie, no albo coś tutaj się działo. Nie znalazłem żadnych informacji, jeśli jeszcze poszperam, to wrzucę jakiś link albo coś. No i wyszła nam całkiem fajna eksploracja nocna, co nam się ze względu na dzieciaki, bo to jest ich pora już do spania, nie zdarza się często. Także no, jak za dawnych lat młodzieńczych. Dobra, ale zobaczę, czy uda się coś jeszcze tutaj ciekawego znaleźć. Jeśli się nie mylę, to jest to właśnie za mną tam. Chyba trochę przebudowane, ale no, tak by na to wyglądało. W ogóle jest to poniżej tego wzgórza, na którym była ta bateria. Jeszcze postaram się znaleźć jakieś zdjęcia, bo gdzieś widziałem, to mignęło mi. No mówię, przygotowywałem się dzisiaj na szybko do tej eksploracji, ale postaram się znaleźć jakieś zdjęcia i wrzucę, jak to wyglądało, bo tak jak mówię, chyba jest to ten budynek właśnie tam. No a teraz muszę stąd wyjść, bo po drugiej stronie tego wzgórza dojść do jakiejś cywilizacji, zamówić Ubera. No i będę kończył tę eksplorację. Wyłączam te latarki, bo wyglądam dość komicznie. Tu już jest oświetlenie, także dotarłem do cywilizacji, no ale powiem wam, że przez moment w tym lesie to się pogubiłem. Gdyby nie Google Maps, to byłoby kiepsko, bo faktycznie wszystko wygląda tak samo. Było to ciemno. No ale co, było fajnie, taki dreszczyk emocji z przygodami. Także wracam teraz do Gdyni, do swojego hotelu. Się włączył nawet asystent Google'a. Proszę, czyli jesteśmy przy cywilizacji. Dobra, nie przedłużam. Dzięki bardzo za tą, no trochę taką nietypową eksplorację. Bardziej na dziko, ale tak jak mówię, jestem w jakimś miejscu, nie wiem kiedy będę znowu, więc staram się każdy moment wykorzystać. Dzięki, trzymajcie się, na razie, cześć.